W tym pudełku znajduje się najmniejszy RTX na świecie i wcale nie chodzi o kartę graficzną. Cześć, ja jestem Ziemniak, a to wynik pewnego przykrego incydentu. Tak się okazało, że niedawno trochę popadało, a że jesteśmy po zimie, to mój cały podrutowany dach w końcu gdzieś musiał puścić i woda zaczęła się nalewać do środka. Przyspiesza. Kurde. Nie mam z tego dnia za bardzo wielu nagrań, jedynie tyle, że po prostu kapało. A skoro kapało, to kapało za pianki, a jak kapało za pianki, to pianki trzeba było zerwać, bo wszystko tam zaczęło puchnąć. Mój kotek ma znowu satelitę, więc odbiera mi lepiej Wi-Fi. Będziesz przeszkadzać w nagraniach? To jest koniec pewnej ery. Bolesne. Wyrwałem kawałek. Idź się połóż, spałaś cały dzień. Pośpisz jeszcze godzinkę, co? Dobrze? Tak czy siak mam pewne określenie w głowie, że wygląda to tak chwilowo słabo. Najgorsze jest to, że nie mam więcej pianek w tym samym kolorze. To trochę będzie przypominać o tym przykrym incydencie, ale spójrzcie na to z innej strony. Po prostu pianki straciły kolor, a tam na górze trzeba będzie pędzelkiem domalować. I nikt nie zauważy. Widać? No. Nie. Kiedyś ta ściana była fioletowa. Moim zdaniem i tak się nam to udało uratować. Tak czy siak przechodzimy do kolejnego segmentu. Zanim przejdziemy do main eventu, to przyszła do mnie paczka z paczką wytycznych. Wytyczne dotyczące publikacji w mediach społecznościowych. Tą paczkę, którą dzierżę w dłoni, otrzymałem bezpłatnie od Sony Interactive Entertainment. To jest wszystko z wytycznych. Pamiętacie, jak pady od PlayStation były po prostu czarno-białe? Ja swój zmodyfikowałem i zmieniłem go na Biało-niebieski. Tak. Niedawno Sony wypuściło na przykład takiego pada, a tutaj znajduje się zapewne kolejny pad do kolekcji. Ten papier jest tak piękny. Dagmara, wyostrz swoje zmysły. Wyznacz kurs na astronomiczne przygody z bezprzewodowym kontrolerem DualSense w nowym kolorze galaktyczny fiolet. To część rozszerzonej linii akcesoriów czerpiących inspirację wprost z kosmosu, a ten elegancki fioletowy kontroler jest idealnym towarzyszem podczas odkrywania nowych światów gier. Szczerze z początku myślałem, że to będzie ciemny niebieski, a tu się okazuje, że to jest rzeczywiście fioletowy, który bardzo by się spodobał Disowi. Natomiast jeżeli chodzi o takie to coś miałem powiedzieć. Błękitny lepszy. Nie błękitny, ten jest ładny. Błękitny lepszy. Ale to jest kosmos. No jest piękny, ale błękitny lepszy. Nie, ty sobie zaklepałeś ten, a ja sobie zaklepuję tego. To był jeden z najbrzydszych moich unboxingów. Wydaje mi się, że przez ból pleców troszeczkę wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o odpakowywanie paczek. A no właśnie, kwestii moich pleców. Nawet dzisiaj rano byłem na terapii manualnej i moje plecy już pozwalają mi, żeby sobie na przykład jakiś czas posiedzieć, a nie siedzę na byle czym, tylko na takim gumowym czymś. To jest mata sensoryczna, którą kupiłem za jakieś 20 zł w Sinseju. Normalnie chyba 4 dychy kosztuje, ale to złapaliśmy na jakimś outlecie na promocji. To jest taka poduszeczka, na której jak się siedzi, to nie siedzi się cały czas prosto, tylko cały czas się rusza i to ponoć angażuje te mięśnie w środku i to jest ponoć dobre dla nas. To jest, moi drodzy, moje krzesło gamingowe na ten moment. 20 zł, 25 zł za 45 zł krzesło. Jest dobrze z nim. Tyle w tym temacie o macie. Jakby ktoś chciał rozwiązanie bardziej fancy, to IKEA wypuściła tego typu krzesła i można też sobie siedzieć i też mają takie sprężynowe to. To krzesło się tak nazywa, jest też tańsza wersja. Z materiałowym siedziskiem, ale ja swoje kupiłem na outlecie, więc wyszło w tej samej cenie co to z materiałowym. No i oczywiście też mam piłkę, która wyłania się za kadru. Teraz dopiero widzę, jak głupio to wygląda, jak siedzę na tym krześle, na przykład przy obiedzie i się ruszam na boki. Czemu nikt mi wcześniej nie powiedział? Bo każdy się litował. Tak się jak przez plecy ucierpiało bardzo dużo projektów. Na przykład piwnica, gdzie miało być studio. Już część cokolików udało mi się poodkuwać, bo tam musi być rynienka pod przewody, a inne czekają na to, żeby je poodkuwać dopiero. Ogółem to pani fizjoterapeutka zabroniła mi po prostu odkuwać tego do końca, to też jej słucham. I to jeszcze musi poczekać z tydzień lub dwa. Ale to nie jedyny projekt, który się wstrzymał. Z tym się świetnie odkuwa płytki. Nie zdążyłem na przykład położyć sobie gładzi w pokoju, bo na tej jednej ścianie, jak była tapeta, pod spodem tynk tradycyjny, cały spękany, więc trzeba to było wygładzić. Reszta ścian jest ok. Najbardziej na tym wszystkim mimo wszystko cierpią filmy. Najważniejsze jednak jest to, że już powoli zdrowieje. Niebawem skończymy stanowisko dla kotu, bo w tym momencie to jest stary komputer Mateusza, tam nie ma stanowiska Dagmary, więc nie ma co pokazywać. A ja u niej śpię. No bo widzieliście, u mnie nie ma gładzi, no to jak tam spać? Ale dobra, czekaliście na najmniejszy unboxing, to nie trzymam was dłużej w niepewności. Chodźmy.
Tematu odcinka. Ekscytacja sięgnęła zenitu i to, co się znajduje przede mną, to najmniejsze pudełeczko, jakie w życiu unboxowałem. To małe coś. To jest keycap, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli otworzymy to pudełeczko, to jest keycap. To jest po prostu keycap, który można sobie wrzucić na swoją klawiaturę. I dlaczego takie wielkie halo tego keycapa? Dlatego, że już wcześniej to jest metalowy on jest. Już wcześniej zdarzyło mi się współpracować razem z Nvidią i stwierdzili, a zrobimy ci prezent i wyślemy ci taki mały przycisk. To też ten przycisk też dostałem bezpłatnie od Nvidii i teraz wam powiem, że takie przyciski będzie można zdobyć na przestrzeni kolejnych miesięcy, bo praktycznie całą wiosnę, całe lato na socialach będą się pojawiać różne konkursy i taki unikatowy artefakt będzie można zdobyć. Ale ja swojego unikatowego artefaktu nie zamierzam trzymać w klawiaturze, zamierzam go trzymać rzeczywiście jako taki gadżet, no bo to ładnie wygląda. Ale pokażę wam, że rzeczywiście to działa i przy okazji pokażę wam coś fajnego, a linki do sociali Nvidii to macie na dole w opisie i myślę, że na Instagramie pewnie będą konkursy, bo tak zazwyczaj jest. Wiem, to można w Minecrafcie zbindować. Klikasz i włączasz ray tracing. To jest moja prawdziwa klawiatura. A to zgromadzony na niej kurz. No przecież wam nie pokażę z bliska tej klawiatury, jak jest taka brudna. To też można wykorzystać do tego sprężone powietrze w puszce, żeby oczyścić powierzchnię klawiatury, ale problem się pojawia taki, że tak jak powietrze działa dobrze, tak jeżeli go odwrócimy, to nie pod każdym kątem jest ono jakoś mega bezpieczne, bo widzicie, jak pluje w tym momencie. Teraz nie pluje, teraz pluje. Ale jeżeli macie dość tego typu rozwiązań i chcecie dbać o środowisko, żeby nie tworzyć kolejnych puszek, to mam nowy nabytek, który zamierzam używać. To jest powietrze elektroniczne w puszce sprayu. To nie jest kompresor, to jest po prostu dmuchawka, którą kupiłem za jakieś 300, ale już udało mi się ją wyczyścić parę rzeczy i powiem wam szczerze, fajnie działa. Wygląda to następująco i to jest gadżet, który ma wbudowane światełko, które niewiele daje, jak się cokolwiek czyści, to tylko na nagraniu wygląda, jakby to rzeczywiście mocno świeciło, a tak to prawie, że nic nie widać, ale ma zmienne na przykład dwie końcówki. Ja swój zestaw pędzelków antystatycznych gdzieś zgubiłem, więc wykorzystam ten, który był tutaj wsadzony, ale chcę wam pokazać jedną ciekawą rzecz. To nie jest kompresor, czyli nie ma jakiegoś skompresowanego powietrza w środku, nie możemy go napompować, tylko jeżeli to działa jak drukarka, sprężar, dmuchawa, to musi się rozkręcić. Posłuchajcie, jak fajnie brzmi. Przytrzymujemy przycisk, zapala się nam jeden ledzik. I w tym momencie mamy imitację większości laptopów gamingowych przy obciążeniu. Możemy dać jeszcze szybciej, wtedy się jeszcze bardziej rozkręca. Słychać cokolwiek? Dmucha. Można włosy na przykład sobie wysuszyć albo klawiaturę wyczyścić. Popatrz się. Przesuwam ją, patrz na to. To jest dosyć głośne, jeżeli chcemy używać tego w nocy, to nie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o czyszczenie, to możecie sami zobaczyć. Strasznie to głośne. Fajna zabawka. Ja mam wersję 40 000 obrotów, 15 000 mAh teoretycznie. Jest jeszcze wersja 45 albo 6000, więc jest troszeczkę mocniejsza, ale to była tak czy siak jedna z takich mocniejszych. Teraz, skoro mamy czystszą klawiaturę, to możecie zobaczyć. Zdejmujemy sobie Escape'a i wrzucamy sobie RTX on. O, co jest? Czy to jest za ciężki dla tych switchy? Albo zacina się na LEDzie? No i wychodzi na to, że nasz przycisk RTX On nie jest kompatybilny z Apexem Pro. No i tak bym wziął udział w konkursie. Ale tak jak mam wam szczerze powiedzieć, to jestem rozwalony przez ostatnie ponad 2 miesiące, bo tak jak zawsze było prędko, szybko, dużo, w kółko, praca i tak dalej, to w momencie, kiedy wiecie, plecy zaczęły trochę, nie tegę sobie uszkodziłem trochę, to było źle, ale jak już zaczęło mnie boleć dalej, bo mięśnie i tak dalej, to powiem wam, że w przeciągu 2 ostatnich tygodni miałem jeden dzień, kiedy wstałem, kiedy mnie noga nie bolała. Jak to mówią, że przez nogę nie mogę, a przez nogę znowu mogę. Tak czy jak mam nadzieję, że przez następne tygodnie już się wszystko ustatkuje i będę mógł z powrotem normalnie zacząć działać, bo czuję się straszliwie jakby zacofany ze wszystkim, dlatego że nie mogę dać z siebie 100% tak bardzo, jakbym chciał, tak jak dawałem wcześniej. No, musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o jakieś większe projekty i mam nadzieję, że to nie będzie bardzo długie, chociaż ten czas przygotowania, jaki teraz już trochę przegapiłem, to też powoduje, że tak czy siak, nie ma co się więcej na ten temat rozwlekać. Wszystkie najważniejsze rzeczy myślę, że znajdują się na dole w opisie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, taki trochę znowu tłumaczący wszystko, ale no czasami trzeba zadbać o siebie, więc dbajcie o siebie. Ja zamierzam o siebie zadbać mocniej niż dbałem dotychczasowo. Róbcie profilaktyczną morfologię. Ważne to jest. A wiesz, że jest z takich profilaktycznych rzeczy, które powinno się robić? Na przykład? Prostata! Tym pozytywnym akcentem mam nadzieję, że wszystko ok, 2 filmy i subskrybujka, bo zrobiło się ciężko.